poprzedniej części wybraliśmy się do Tbilisi, gdzie mogliśmy poznać trochę gruzińskiej kultury i kuchni. Dziś zapraszam Was na zbocza majestatycznego Kaukazu Wielkiego. Mówi się, że miejsce to jest kolebką gruzińskiej wiary. Podobno to właśnie tutaj święta Nino zatrzymała się na modlitwę i postawiła drewniany krzyż, dając początek tej niesamowitej świątyni. Monastyr Dżwari to klasztor, który stał się wzorem dla budowli kościelnych całego Kaukazu. Kościół liczy sobie 1500 lat, powstał w VI wieku. Niestety widać tutaj, że natura pokazała swój pazur, gdyż za sprawą erozji i braku konserwacji jest on wpisany na listę 100 najbardziej zagrożonych zniszczeniem zabytków świata. Jeździm Gruzji. Milimetry. Gruziński kurczak za 30 zł, czy tam nawet ani. Następnego dnia udajemy się na najsłynniejszą chyba drogę w Gruzji, prowadzącą do jedynego czynnego przejścia granicznego z Federacją Rosyjską. Przy okazji zatrzymujemy się przy zalewie Żinwali, który jest sztucznym zbiornikiem wody, głębokim nawet na 75 metrów. Zaopatruje on połowę Tbilisi w wodę. Nad jego brzegami wznosi się kompleks fortyfikacji obronnych z XVII wieku. Jak to się mówi, nie liczy się cel, tylko droga. Prowadząca zboczami Kaukazu Wysokiego gruzińska droga wojenna jest tego idealnym przykładem. Wije się ona między zielonymi zboczami leżącymi u stóp potężnych masywów górskich, sięgających wysokością okolic tatrzańskiej Świnnicy. Znana była już w I wieku naszej ery jako szlak łączący Europę i Azję. Co ciekawe, w jej historii możemy znaleźć także polski akcent. W trakcie przebudowy trasy na początku drugiej połowy XIX wieku pracę zlecono polskiemu inżynierowi Bolesławowi Statkowskiemu. Jest to na pewno najniebezpieczniejsza i najbardziej widowiskowa droga, jaką kiedykolwiek jechałem. W dolinach porwanych przez rzeki nieraz możemy dostrzec tych, którym nie dane było ukończenie tej trasy. Po kilku godzinach tej zapierającej dech w piersiach trasy dojeżdżamy do ikony Gruzji widniejącej na co drugiej pocztówce.
Kościół Świętej Trójcy położony jest na wysokości 2170 metrów, co znaczy, że leży na wysokości naszej polskiej przełęczy Zawrat. Tak wygląda człowiek 50 metrów od Zawratu. Dlatego też przesiadamy się do samochodów z napędem na 4 koła. To właśnie z tych okolic startuje się na najwyższy szczyt Gruzji, 5-tysięcznik Kazbek. Przed taką wyprawą można tu nawet przenocować na podłodze budynku dzwonnicy. Pogoda na tej wysokości potrafi płatać figle. Dopada nas lekki deszcz i zachmurzenie, przez które nie jesteśmy świadomi otaczających nas majestatycznych masywów górskich z Kazbekiem na czele. Przy dobrej pogodzie miejsce to wygląda tak. Zminda Sameba, znana pod nazwą Kościoła Świętej Trójcy, powstała w XIV wieku. Z przekazów historyka Vahushti Bagrationiego wiemy, iż w przeszłości, w czasie zagrożenia, do kościoła przewożono różne relikwie i inne cenne przedmioty, aby zapewnić im ochronę w tym trudno dostępnym górskim terenie. Przed powrotem do hotelu wybieramy się jeszcze na małą offroadową przygodę. Krótki, bo raptem 20-minutowy spacer prowadzi nas do wodospadów Gweletti. Nie należą one może do najwyższych, gdyż ten większy mierzy zaledwie 25 metrów, jednak spektakularne otoczenie zielonych kaukaskich żlebów, turni i innych formacji skalnych robi tutaj swoje. Niedaleko przełęczy Krzyżowej i najpopularniejszego ośrodka narciarskiego w Gruzji, Gudauri, znajduje się pomnik przyjaźni gruzińsko-rosyjskiej. Postawiono go tu w 1983 roku z okazji 200. rocznicy podpisania traktatu o przyjaźni między Gruzją a Rosją. Traktatu, który miał chronić Kartilię przed Persami, a wrzucił ją w ramiona Imperium Rosyjskiego. Jako że są to okolice przełęczy Krzyżowej, jest to jeden z najwyższych punktów na gruzińskiej drodze wojennej, z którego rozpościera się widok na spektakularne pasmo wododziałowe Kaukazu Wielkiego. Stojąc setki metrów nad korytami rzek, można tutaj poczuć dotyk Kaukazu, jego potęgę i rozmiary. Już za tydzień czeka nas ostatnia część naszej epickiej podróży po Królestwie Tysięcy Rzek. Odwiedzimy miejsca starsze niż piramidy w Gizie. Nadmorski kurort, który bardziej przypomina Europę Zachodnią niż Gruzję, którą dotąd poznaliśmy. Zejdziemy też głęboko pod ziemię, do tajemniczej krainy stalagmitów i stalaktytów. Do zobaczenia za tydzień.